Jesteśmy w miejscu, gdzie dokładnie 24 października miał się odbyć nasz pierwotny spacer o czarownicach. Nie odbył się on z wiadomych względów. Na początku byliśmy sfrustrowani, ale później stwierdziliśmy, że zabranie Was na spotkanie z czarownicami bez uprzedniego przeszkolenia byłoby zbyt ryzykowne, w sumie nawet niebezpieczne. Dlatego spacer wśród czarownic przekładamy na kolejny rok. Teraz natomiast spróbujemy Was do niego przygotować. Otwórzcie szeroko oczy i uszy. Zaczynamy! Księżycowa noc, wokół ciemność i cisza. Nie ma lepszego miejsca na początek spaceru o czarownicach niż las nocną porą. Według różnych wierzeń i legend to właśnie lasy były zamieszkiwane przez istoty nadnaturalne. Podczas dzisiejszego spaceru odstawimy jednak na bok legendy i bajki, a skupimy się na faktach i udokumentowanych opowieściach ludowych. Zanim jednak wyruszymy w miasto i opowiemy Wam o miejscach związanych z czarownicami, usiądźcie z nami wygodnie i posłuchajcie Magdaleny. Ona wyjaśni Wam, jak to się wszystko zaczęło. Procesy o czary odbywały się rzeczywiście. Wbrew pozorom nie było to jednak w średniowieczu, w wiekach ciemnych, a w wiekach renesansu i oświecenia, w momencie, kiedy rozwijała się nauka i kultura. Według niektórych te procesy nadal trwają, ponieważ na przykład w Afryce czy w Indiach nadal osoby podejrzewane o uprawianie magii są prześladowane. Jeżeli chodzi o Europę, procesy rozpoczęły się w średniowieczu, ale tak naprawdę na dużą skalę trwały przez wiek XVI, XVII i XVIII. W Polsce rokiem, w którym zaprzestano tych procesów, był rok 1776. Wtedy mocą konstytucji sejmowej zabroniono skazywać osoby podejrzane o czary na śmierć, zabroniono też stosować podczas przesłuchania tortury. Jeżeli chodzi o skalę tego zjawiska, historycy nie są do końca zgodni. Dawniej mówiło się o 9 milionach czarownic w Europie. Dzisiaj wiemy, że te liczby są zdecydowanie przesadzone. Najczęściej mówi się o około 110 tysiącach procesów, w których zginęło około 60–50 tysięcy osób. W Polsce prawdopodobnie było to tylko od 2 do 5 tysięcy oskarżonych. Wśród ludności wiejskiej największą grozę budziły czarownice, które dzięki zażyłym stosunkom z diabłami obdarzone były nadludzką mocą, wykorzystywaną do odbierania krowom mleka, sprawiania, że było go mało lub było ono zmieszane z krwią. Wierzono, że czarownica potrafiła dojć mleko także ze wszystkich żyjących stworzeń, np. z królików czy myszy, a nawet z przedmiotów martwych, jak powróz, uzda czy kij. Posądzanie o czary przychodziło społeczności dosyć łatwo. Zwykle wystarczył donos lub plotka, który wynikał z sąsiedzkich zatargów, a nierzadko nawet z zazdrości. Panowało przekonanie, że kontakty z diabłem zapewniały czarownicy wyższy status materialny. Kobiety zajmujące się czarami posiadały więcej dóbr niż inni członkowie społeczności lokalnej. Należące do nich krowy podobno dawały więcej mleka, a więc czarownice wytwarzały więcej masła od innych. Oskarżenie o czary stanowiło idealny sposób na rozwiązywanie problemów i konfliktów. Mężowie pozbywali się w ten sposób niechcianych żon, ludzie interesu załatwiali swoją konkurencję, sąsiedzi przejmowali gospodarstwa lub zwyczajnie się mścili. Strach i procesy wykorzystywano dla własnych celów, oskarżając o praktykowanie magii po prostu ludzi niewygodnych. Często oskarżano osoby, które wyróżniały się na tle lokalnej społeczności. Podobno czarownice posługiwały się kośćmi, ziołami, a nawet rzeczami ukradzionymi z kościoła. Pojmania
a następnie zarzuty stawiane w procesach opierały się jedynie na ustnych relacjach świadków. Świadków, którzy nie widzieli, a jedynie słyszeli o jakichś dziwnych i niepokojących zachowaniach. Nie ma podobno świadków sabatów, czarownic. Informacje o sabatach pojawiają się jedynie w zeznaniach samych oskarżonych. Prawdopodobnie wynika to z tego, że zeznawały podczas tortur to, co chcieli usłyszeć sędziowie. Wbrew stereotypom w procesach o czary to nie tylko kobiety odgrywały dużą rolę. Także mężczyźni padali ofiarą prześladowań. Zwykle działo się to wtedy, kiedy byli członkami rodziny domniemanej czarownicy, czyli mężem, bratem, synem. Ale często o magię oskarżano także osoby, które podejrzewano o jej uprawianie, na przykład karczmarzy, czy kowali, czy młynarzy. Jeżeli chodzi o karczmarzy, żywe było jeszcze w XIX wieku przekonanie, że dodany do jakiegoś napoju, do beczki z piwem, na przykład kawałek powroza wisielca albo nawet ciała skazańca, sprawi, że będą chcieli pić ten napój wszyscy, bez opamiętania. Powrozy wisielców miały też przynosić szczęście, podobnie jak zioła. Jeżeli chodzi o mężczyzn, w aktach sądowych często pojawiają się informacje o tym, że korzystali oni z różnych rodzajów magii, na przykład magicznych ziół, które miały przynosić im szczęście w grze w karty, albo z magicznej chustki. Tak było w przypadku Pawła Czabaja, który w roku 1741 został oskarżony o kradzież w kościele w Krępie, koło Lipska. Miał się posługiwać właśnie magiczną chustką, którą otrzymał od Żydów, a która miała sprawiać, że otwierały się wszystkie zamki, a on sam był niewidoczny. Niestety chustka miała też pewne mankamenty. Gdy zapiał kur, kończyła swoją działalność. Jeżeli chodzi o mężczyzn, zwykle szacuje się, że stanowili od kilku do 25% osób oskarżanych o czary. A kobieta? Jak można było rozpoznać czarownicę? Były na to różne sposoby. Najczęściej mówią o tym opowieści ludowe z XIX wieku. Wierzono na przykład, że czarownica nie jest w stanie przejść trzykrotnie podczas procesji dookoła kościoła. Albo, że ksiądz podczas podniesienia przez monstrancję może rozpoznać, która z zebranych kobiet jest czarownicą. Opowieści wierzeniowe często opisują, w jaki sposób można było cofnąć zaklęcie rzucone przez czarownicę. A właściwie w jaki sposób czarownica miała to zaklęcie cofnąć sama. Jeżeli gospodarz zauważył, że jego krowa nie daje mleka, mógł wbić rozgrzany do czerwoności hak w próg obory. Wtedy pierwsza kobieta, która przyjdzie do gospodarza, to będzie właśnie czarownica, którą zacznie coś strasznie piec. Gospodyni z kolei mogła kupić nowy garnek, wsypać do niego szpilki i postawić na ogniu. Pierwsza kobieta, która do niej przyjdzie, to będzie czarownica, którą właśnie zaczęło coś strasznie kłuć. W ten sposób można było zmusić czarownicę do tego, żeby odwróciła rzucone zaklęcie. Jak wyglądała czarownica? A właściwie jak wyglądała osoba oskarżona czy podejrzana o czary? Wbrew pozorom wcale nie nosiła kapelusza czarnego z dużym rondem i szpicem. Wcale nie musiała być stara, nie musiała być samotna. Kot to także był tylko dodatek. Czarownica mogła być równie dobrze młoda i piękna, mogła być w sile wieku. I właściwie akta sądowe pokazują, że te kobiety w wieku średnim najczęściej oskarżano o czary. Czym zajmowały się te osoby? Przeglądając akta, można dojść do wniosku, że przeważnie była to magia lecznicza lub ochronna, czyli coś, co nie powinno nikomu szkodzić.
Z drugiej jednak strony osoby, które znały się na takiej magii, uważano, że potrafiły także zaszkodzić. Niski poziom medycyny sprawiał, że bardzo często choroby i epidemie przypisywano czarownicom. Podejrzewane wydawały się wtedy w szczególności znachorki, babki, zielarki i szeptunki. Poprzez znajomość leczenia i anatomii odstawały one od reszty społeczeństwa. Lud co prawda korzystał z ich usług, jednak wzbudzały one niepokój, a często wręcz strach. Podejrzane i tym samym podatne na oskarżenia wydawały się także akuszerki. Często oskarżenia pochodziły od matek, którym nie udało się donosić ciąży bądź urodziły martwe dziecko. Przy ówczesnej ogromnej śmiertelności okołoporodowej takie przypadki były dość powszechne. Wydaje się, że magia miłosna na przykład nie mogła nikomu zaszkodzić. Tak jednak nie było. Dobrym przykładem jest także sprawa Zofii Filipowiczowej, która była sądzona w roku 1639 w Rykowie. To jest jakieś 30 km na południowy zachód od Radomia. Została oskarżona o spowodowanie śmierci szlachcica Jana Podlodowskiego. Ale z zeznań świadków wynika, że ona stosowała tylko czary miłosne. Prawdopodobnie była jego kochanką. Zwykła czeladnica próbowała rozpalić miłość w szlachcicu za pomocą startego na proszek serca gołębia albo z własnej krwi upuszczanej do kufla z piwem. Za to niestety została oskarżona o spowodowanie śmierci owego Podlodowskiego, a oskarżył ją jego syn Paweł. Filipowiczowa miała jednak wiele szczęścia. Mimo iż została skazana na gardło, jej wyrok dzięki wstawiennictwu zacnych osób złagodzono. Zamieniono go na chłostę i wieczne wygnanie z majątku Podlodowskich. Niestety łagodzenie wyroków nie było często praktykowane. Polskie czarownice niemal bez wyjątku ginęły na stosach. Zdarzało się jednak, że w ramach łaski najpierw ścinano je mieczem, a dopiero później palono. Zwykle jednak umęczone i żywe kobiety płonęły na oczach żądnego wrażeń tłumu, traktującego tę egzekucję jak świetną rozrywkę. Prosty lud nie lubił, kiedy sędziowie litowali się nad oskarżonymi. Gdy w 1690 roku sąd w Gnieźnie zwolnił dwie domniemane czarownice, w mieście doszło do poważnych rozruchów. Najwięcej czarownic trafiało jednak na stos w wyniku oskarżenia przez inną czarownicę. Dręczone podczas brutalnego śledztwa kobiety powoływały kogo tylko się dało, aby przerwać męki. Czasem więc czarownicami okazywały się wszystkie mieszkanki danej wsi. Wiele kobiet podejrzewanych o paranie się magią bardzo często konało przed usłyszeniem wyroku. Jak wyglądało śledztwo w procesie o czary? Aby Wam o tym opowiedzieć, przeniesiemy się nad pobliską rzekę, gdyż woda, jak zapewne wiecie, miała duże znaczenie w udowodnieniu winy lub jej braku. Czym więc była i jak przebiegała próba wody? Bywało i tak, że osoby podejrzewane o czary same chciały, żeby taką próbę na nich wykonać. Wierzyły, że okażą w ten sposób swoją niewinność. Na czym polegała próba wody? Osoby były przyprowadzane nad wodę, często wiązane przez kata grubą liną i wrzucane do wody. Jeżeli utrzymywały się na powierzchni, to oznaczało, że faktycznie to są wspólniczki szatana. Jeżeli szły na dno, tonęły, to oznaczało ich niewinność. Taką próbę przeprowadzano często przed samym procesem. Jej wynik decydował o tym, czy osoby nadal są podejrzane, czy jednak są pozbawione mocy magicznych. Próba zimnej wody była wykorzystywana między innymi w procesie Barbary z Radomia. Co prawda, czy dokładnie możemy mówić w tym momencie o próbie zimnej wody, czy jednak o wyroku śmierci zadanym przy pomocy topienia, tutaj historycy nie są do końca zgodni. Barbara próbę przeżyła, w przeciwieństwie do jej sądzonej wówczas koleżanki Zofii z Łękna. Tamta utonęła. Ale proces Barbary toczył się dalej.
Próbie wody poddano też 7 kobiet z Kozienic. Było to w roku 1625. Pisał o tym Franciszek Siarczyński. Po pławieniu osoby podejrzewane o czary poddawano torturom. Podczas przesłuchania przywiązywano te osoby do ławy, do drabiny albo do pala i za pomocą lin rozciągano ich ciała. Zwykle robiono to trójstopniowo. To znaczy po każdym rozciągnięciu kat mocniej naciągał linę. Kolejnym stopniem tortur było przypalanie ciała. Najczęściej za pomocą świec albo rozgrzanego do czerwoności żelaza. Po takich torturach, po takich mękach osoby musiały potwierdzić złożone zeznania. Jeżeli tego nie czyniły, bywało i tak, że kolejny raz musiały poddać się torturom. Magią zajmowały się nie tylko wiejskie zielarki czy akuszerki. Procesy o czary dotykały także mieszczaństwo, a nawet i duchownych. W Polsce bezpieczna była jedynie szlachta, gdyż wedle prawa osób należących do tego stanu nie można było brać na męki, a wiadomo, że bez tortur nikt dobrowolnie do winy się nie przyznał. Zdarzało się, że sama szlachta potrafiła jednak oskarżyć kogoś o uprawianie magii. Dzięki temu mogła pozbyć się niewygodnego poddanego. Fakt, że procesy o czary omijały szlachtę, nie oznacza, że magia w tej grupie społecznej była nieobecna. Magią zajmowały się nie tylko wiejskie zielarki czy akuszerki. O czary podejrzewano także osoby z wyższych sfer. Gdy mówimy o magii obecnej na dworach królewskich, zwykle mamy na myśli mężczyzn wykształconych na uniwersytetach, którzy zajmowali się magią na życzenie władców. Są to wszelkiego rodzaju magowie, alchemicy czy astrolodzy. Na dworze Zygmunta Augusta gościł podobno słynny, półlegendarny czarnoksiężnik Twardowski. To on miał wywołać ducha Barbary Radziwiłłówny, czyli ukochanej żony Zygmunta. Warto dodać, że Barbara razem ze swoim mężem przebywała też na zamku w Radomiu. Było to w roku 1548. Oprócz Twardowskiego u Zygmunta Augusta gościli też inni parający się magią mężczyźni. Między innymi astrolog Piotr Proboszczowic, a także inny astrolog Marcin Fox. Obaj przewidzieli, kiedy król umrze. Marcin Fox uznał, że będzie to w roku 1552, a Proboszczowic, że w roku 72. Tylko nie sprecyzował, czy ma na myśli w tym momencie rok kalendarzowy, czy wiek monarchy. Okazało się, że żaden z nich nie miał racji, ale niewiele się pomylili. Zygmunt August zmarł w roku 1572, mając 52 lata. Na dworze Zygmunta gościli też inni przedstawiciele nauk tajemnych. Właśnie zwykłe zielarki i guślarki. Były wśród nich Budzikowa, Korycka i jej siostrzenica Zuzanna Orłowska. Zuzanna Orłowska, zapewne piękna i młoda, została szybko kochanką króla. Była nią przez 7 lat. Także wtedy, kiedy na zamku w Radomiu gościła prawowita małżonka Zygmunta, Katarzyna Habsburżanka. Było to w latach 1563-1566. Po radomskim zamku nie zostało wiele. W Radomiu są jednak jeszcze inne miejsca, które łączą się z tematem procesów o czary. Będąc na rynku, koniecznie musimy powrócić do pławienia kobiet z Kozienic. Zgadniecie, które miejsce i dlaczego jest związane z tym wydarzeniem? Informacje o kobietach pławionych w roku 1625 w Kozienicach czerpiemy z jednej tylko książeczki. Jest to praca księdza Franciszka Siarczyńskiego, opis dziejów panowania Zygmunta III. Powstała dopiero w XIX wieku. Czego mówimy o Siarczyńskim właśnie w tym miejscu? Franciszek Siarczyński był pijarem. Wstąpił do zakonu w latach 70. XVIII wieku. Wykładał m.in. w Collegium Nobilium w Warszawie. W latach 1785-1786 wykładał także w Kolegium Pijarów w Radomiu. Mieściło się ono w budynku obecnego muzeum, które Państwo widzą z tyłu.
Franciszek Siarczyński żył w drugiej połowie XVIII wieku. Nie zastanawia Was, skąd więc miał wiedzę na temat wydarzenia, które miało miejsce ponad 100 lat przed jego narodzeniem? Otóż w 1789 roku objął probostwo w Kozienicach. Tym samym uzyskał dostęp do akt dotyczących tego regionu. Udało mu się nawet dotrzeć do ksiąg miejskich z XVII wieku. Możemy więc przypuszczać, że to właśnie te dokumenty były źródłem jego wiedzy o pławieniu kobiet w Kozienicach. Wedle zachowanych dokumentów żadna czarownica nie była sądzona w samym Radomiu. Nie oznacza to jednak, że tutejsi sędziowie wykazywali się w owym czasie jakimś wyjątkowo zdroworozsądkowym podejściem do kwestii czarów, a jedynie faktem, że nie dysponujemy żadnymi księgami sądowymi, w których protokoły z takich procesów mogły zostać zapisane. Dokumenty dotyczące procesów o czary powinny być przechowywane w archiwach. Niestety w Radomiu takich dokumentów nie mamy. Procesy odbywały się zwykle w ratuszu. Ratusz miejski w Radomiu, który mają Państwo za moimi plecami, niestety nie był tym miejscem, w którym te procesy mogły się odbywać. Starszy ratusz, który znajdował się w centrum rynku, niestety także już nie istnieje. Właśnie tam przechowywane były dokumenty z procesów, tam także odbywały się przesłuchania oskarżonych, jeżeli w Radomiu takie w ogóle miały miejsce. Dokumenty z archiwum radomskiego spłonęły niestety już w XVIII wieku. Część z tych materiałów, która trafiła potem do archiwum miejskiego, została zniszczona w czasie II wojny światowej. Z budynku archiwum po prostu wyrzucono je na bruk. Jeszcze inna część dawnej dokumentacji, m.in. akta grodzkie i ziemskie, radomskie, zniszczona została w Warszawie w 1944 roku. Była przechowywana przez Archiwum Główne Akt Dawnych i niestety także II wojny nie przetrwała. Brak dokumentów w radomskich archiwach to ogromna strata dla wszystkich, którzy interesują się tematem sądowych procesów o czary. Całe szczęście dysponujemy publikacjami, które pozwolą Wam jeszcze bardziej zgłębić temat, a także poznać nieznane opowieści o Radomiu. Możecie je zdobyć, odpowiadając na nasze pytanie konkursowe. Dlaczego karczmarze byli podejrzewani o czary? Poprawne odpowiedzi przesyłajcie w wiadomościach prywatnych na naszego Facebooka. Spieszcie się, ponieważ liczba publikacji jest ograniczona, więc otrzymają je najszybsi z Was. Każdy jednak może otrzymać naszą pamiątkową pocztówkę. Pocztówka będzie dostępna przez najbliższy tydzień w Centrum Informacji Turystycznej na dworcu PKP. My tymczasem dziękujemy Wam za wspólny spacer. Jeżeli Wam się podobało, koniecznie dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia!